I jeszcze jest taka anegdota, która o mnie źle mówi, bo pokazuje, że moja znajomość angielskiego nie jest doskonała, bo ten po angielsku spróbuj opiewać okaleczony świat, to jest try to praise the mutilated world. I w pewnym momencie pojawiło się moja tłumaczka Claire Kavanagh, użyła czasownika praise, chwalić, tak jak po polsku jest opiewać, po angielsku nie ma takiego dobrego słowa dosłownie na opiewać, tylko praise, który jest, ma szerokie dość znaczenie. Ale powiedział, że być może jest jeszcze drugi taki czasownik extol, try to extol the mutilated world. Czyli ja pomyślałem sobie, że może to jest lepszy ten extol, bo mi się wydawało, że praise jest takie codzienne, bo nam mówi się bez przerwy praise. A extol brzmiało mi jakoś bardziej interesująco. I wtedy dostałem maila z redakcji New Yorkera, czy ma być w końcu praise czy extol. Ja napisałem extol. Zapadła krótka cisza i potem dostałem serię maili z New Yorkera, że mnie błagają, żeby było praise. I tam ta Alice Quinn napisała, co było oczywiście wymyśliła, ale tu jest kolejka redaktorów New Yorkera, którzy domagają się, żeby nie było extol, tylko praise. I potem ja zrozumiałem, że to są moje granice znajomości angielskiego, dlatego że dla native speakera praise to jest słowo, które jest w Biblii, to jest głębokie, stare słowo. A extol jest takim słowem powierzchownym, nie bardziej, zresztą, bo język angielski, to już nie będziemy teraz robić wykładu, ale angielski ma jakby dwie części. Jedną taką angielsko-saksońską, pradawną, archaiczną warstwę słownikową, a ponieważ wiemy, że Normanowie podbili Anglię i przynieśli francuski, weszło mnóstwo słów francuskich do angielskiego i język angielski jest przedziwnym zlepkiem tych pierwotnych słów anglosaksońskich i tych, które oni nazywają łacińskie, te które przyszły poprzez francuski głównie. I extol jest właśnie taką jakby nowością, znaczy nowością sprzed 1000 lat, ale jednak nowością. A praise to jest archaiczne słowo. I znaczy, ja na szczęście nie mam aż tak złego charakteru, że się upierał przy tym extol, bo teoretycznie mogłem, ale ja zrozumiałem jednak, że tu są granice mojej ingerencji, że oni mają rację, że praise jest lepszy. I ten wiersz do tej pory gdzieś tam, nawet mi mówiono, że jak Trump doszedł do władzy, to ludzie wyciągnęli ten wiersz, że przerażeni tym, co się dzieje z Ameryką. Że to jest taki wiersz na gorsze dni. Także ale to też, bo to dużo w tym przypadku, gdyby Alice Quinn nie czytała tego dnia tych moich wierszy, no to by tego nie było. I też fakt, bo jednak tam się dosyć przestrzega, tak, gdyby ten wiersz już był w jakimś czasopiśmie drukowany, to New Yorker nie bardzo by mógł go wziąć, bo są pewne zasady, to musi być pierwodruk. Ale ten wiersz był wolny. On był napisany dużo wcześniej. To też mnie wielokrotnie pytano, czy ja napisałem ten wiersz w dniu, kiedy czy ja napisałem ten wiersz 11 września. Nie, ja go napisałem 1,5 roku wcześniej.